Witam bardzo serdecznie, to jest specjalne wydanie Kwadransa z Kangą. Jesteśmy pełni emocji, bo przed nami wielkie dni. Również różne rzeczy dzieją się na rynku krypto w kontekście chociażby Binance, ale o tym pewnie będziemy mówili na No Comments. Natomiast dzisiaj chcemy z Łukaszem porozmawiać o tym, co takiego nowego, jeżeli chodzi o IEO i właściwie na czym będzie polegała nowa strategia Kangi, jeżeli chodzi o relacje z istotnymi partnerami. Czołem, Łukasz. Cześć, Sławku. Dzisiaj zaczniemy bez suchara, no bo to jest wydanie specjalne. Okay. Chociaż mam jednego, którego chciałem ci zadać. Co robi 9,5 w portfelu? Nie wiem. Prawie dycha. Dobra, dajcie znać proszę, jak nas widać, jak nas słychać, skąd nas oglądacie, to jest ważne. Łukasz, jakiś czas temu powiedziałeś takie zdanie, że nie chcemy być kolejną giełdą, która będzie zintegrowana z największymi blockchainami, chcemy się czymś wyróżniać, ale zadam ci w takim razie pytanie, czy to oznacza, że my nie będziemy się integrować z innymi dużymi blockchainami, takimi jak na przykład Tron, Litecoin czy tym podobne? No nie, oczywiście, że to nie oznacza, że nie będziemy. Zresztą myślę, że wkrótce, jeżeli będziecie śledzili newsy, to zobaczycie, że takie duże blockchainy pojawiają się na Kandze, ale dla nas najważniejsze było zdobycie jakiegoś partnerstwa, zdobycie współpracy z jakimś projektem, który może nie zaczyna zupełnie, ale jest takim projektem, który jest dopiero przed tym swoim wybuchem, przed swoimi 5 minutami. No i jednym z takich projektów wybraliśmy, to był Polygon, wybraliśmy świetnie, byliśmy drugą giełdą na świecie, która obsługiwała Polygon. My bardzo szybko dodaliśmy również obsługę nie tylko Polygona, ale tych wszystkich projektów, które są stworzone z wykorzystaniem sieci Polygon, także jesteśmy z tego bardzo dumni i zadowoleni. Polygon wspaniale się rozwija, jest bardzo dobrze działającym projektem, to był strzał w dziesiątkę. No i szukaliśmy niedawno drugiego takiego. No właśnie. Zaraz ujawnimy, co to jest za blockchain, ale jeszcze gdybyśmy mogli trochę porozmawiać o tym Polygonie, no bo faktycznie to się okazało strzałem w dziesiątkę. Pamiętam, kiedy pisaliśmy jeszcze z liderami tego projektu, no to właściwie to było bardzo, bardzo niepewne. Zresztą ten blockchain wtedy nazywał się Matic, tak jak główna moneta, tak. Czy główny token tego blockchaina. Powiedz, na czym polega przewaga Polygona? Jeszcze gdybym mógł cię o historyczne rzeczy zapytać. Dlaczego to jest sieć, która może faktycznie mieć swoje 5 minut, która ma swoje 5 minut, bo to widzimy. Jakie są główne zalety? No, zalet oczywiście jest to, że jest znacznie bardziej wydajna, więcej potrafi przetwarzać transakcji w ciągu sekundy. Jest też wyjątkowo tania i co ważne, no od początku była oparta o Proof of Stake, a nie o Proof of Work, więc jakby to jest w korze jej działania. Powiedziałbym, że takie istnienie równoległych blockchainów ma bardzo dużą zaletę, bo pozwala rozproszyć trochę ruch. Każdy blockchain taki będzie miał jednak ograniczenia związane z ilością tych transakcji, a jeżeli będziemy mieli sidechainy, które tworzą taki, to się nazywa layer drugi i jakiegoś innego głównego blockchaina, powodują, że ten ruch schodzi z głównego blockchaina do tego dedykowanego, który może nie jest tak bezpieczny, bo nie jest zabezpieczony tak wieloma nodami jak ten pierwszy, ale wykorzystuje od czasu do czasu, ten layer 2 wykorzystuje layer 1 do tego, żeby zapisać swój aktualny stan, czyli jakby potwierdzić, że do tego momentu jest już tak jak było i to się na pewno nie zmieni. To jest bardzo, bardzo wygodne rozwiązanie, czyli z jednej strony mamy wykorzystanie bezpieczeństwa praktycznie na tym samym poziomie, co główny blockchain, a z drugiej strony mamy szybsze transakcje, dużo tańsze transakcje i no, bardziej
Współpraca z Polygonem przypomina w tej chwili współpracę z Ethereum tak sprzed 4 lat, nie? Jak Ethereum dopiero zaczynało. No właśnie tutaj pojawia się ciekawe pytanie Adama Miałczyńskiego, co z Polygonem, jeśli ETH będzie tańsze i szybsze w przyszłości? Ja myślę, że ilość transakcji na ETH będzie cały czas rosła i nawet jak pojawią się te Layer 2, one też będą powodowały zwiększenie tych transakcji na Ethereum, oczywiście nie jakoś tam dramatycznie, ale jednak. No i wydaje mi się, że zawsze Layer 2 będzie atrakcyjny. On będzie zawsze atrakcyjny, choćby przez to, że może zawierać pewne rozwiązania, które są przydatne dla jakiejś specjalnej branży, na przykład dla gamingu, tak? Albo na przykład dla NFT, albo na przykład dla sztuki. Innych zastosowań, tak. No i zwykle, to też nie ma co ukrywać, nie zawsze najlepsze wygrywa z dobrym. Tutaj dobrym przykładem jest, nomen omen, dobrym przykładem jest to, jak standard VHS wygrał nad Beta, Betamax chyba to się nazywało, mimo że ten drugi był zdecydowanie lepszy i no, we wszystkich aspektach był lepszy. No, ale wiesz, kto postawił na branżę VHS? To nie wiem, czy to jest prawda. Słyszałem, że branża pornograficzna i to spowodowało, że VHS wygrał. Tak, oczywiście. Wygrał. Dobra, Łukasz, przez ostatni miesiąc razem ze swoim zespołem ciężko pracowaliście. To była ciężka praca w pocie czoła. Z tą pracą związany jest nasz wyjazd przyszłotygodniowy. Jedziemy na pewne ważne wydarzenie do Dubaju, gdzie będziemy chcieli ogłaszać alianse, ale właściwie już teraz możemy powiedzieć, że niedługo na Kandze pojawi się nowy blockchain. Powiedz, co to będzie za blockchain. Tak, jeszcze wrócę do tego wyjazdu. Jedziemy prawie na cały tydzień, dosyć taką zwartą grupą, właśnie po to, żeby nawiązywać nowe relacje, nowe alianse i współpracę. Jedziemy na konferencję, na której będziemy mogli spotkać nie tylko projekty, które wykorzystują ten nowy blockchain, ale samych twórców, samych założycieli tego blockchaina i to zarówno tych z zarządu, jak i tych, którzy po prostu fizycznie programują, czyli deweloperów, co dla nas jest też bardzo, bardzo istotne. Myślę, że będzie to dobry czas na to, żeby się zapoznać, czy poznać razem, porozmawiać i no właśnie, coś zbudować wspólnie. No dobra, jaki to jest blockchain? Blockchain jest stosunkowo popularny. Możemy go spotkać na, może nie wszystkich, ale na kilku giełdach już jest. Co istotne, projekty, które są listowane z wykorzystaniem tego blockchaina, jeszcze nigdzie się nie pojawiają. A my chcemy wejść jakby z przytupem i od razu nie tylko umożliwić wpłaty, wypłaty i otworzyć rynek głównego tokena, czy głównej waluty tego blockchaina, ale również wpuścić projekty, które są, które działają w oparciu o ten blockchain. No i właśnie tutaj dodajmy, że część biznesowa giełdy, ten zespół w tej chwili właśnie pracuje nad budowaniem relacji z tymi projektami, tak żeby wejść z dużym przytupem. No to zdradźmy proszę nazwę tego blockchaina. Cały czas czekałem, myślałem, że ktoś zgadnie i napisze. Nie, do tej pory się nie pojawiły ten blockchain. Otóż postanowiliśmy, że tym drugim takim blockchainem, który będzie dla nas ważny, to będzie Algorand. To jest projekt bardzo nowoczesny, dynamicznie się rozwijający, w naszej ocenie posiadający bardzo dobre zaplecze finansowe, jak i zaplecze w społeczności. Więc to jest taki projekt, który nie miał jeszcze swoich 5 minut, on dopiero będzie je miał, ale jest już na tyle popularny, że choćby ta główna moneta jest notowana na kilku giełdach i całkiem dobrze sobie radzi. Będziemy otwierali wpłaty Algoranda, będziemy otwierali rynek Algoranda i oczywiście wypłaty, ale co ważne, zaraz po otwarciu wpłat będziemy również umożliwiali stejkowanie głównego tokena Algoranda, tak żeby można było pasywnie od razu zarabiać.
Zapraszamy wszystkich tych, którzy są zainteresowani do tego, żeby przyszli do nas, wpłacili swoje algo i wrzucili na stake. Zapewniamy całkiem dobre oprocentowanie. No albo weszli do nas i po prostu kupili sobie na rynku, który będzie zaraz otwarty i że będą mogli te kupione tokeny zastejkować. Kiedy startuje w takim razie możliwość realizacji depozytów? Kiedy się rynek otwiera? Depozyty będziemy otwierali wkrótce. Mam na myśli tutaj godziny. Natomiast dzisiaj, tak, dobrze, dzisiaj. Rynek będzie otwierany jutro. Pojawi się rynek. Ten rynek jest już przygotowywany do zapewnienia arbitrażu, tak żeby był płynnym rynkiem. No i w przyszłych dniach otworzymy możliwość wypłaty, natomiast POS zostanie otwarty zgodnie z moją wiedzą w sobotę. Właśnie, to jest ważne wydarzenie. Zaraz przejdziemy, bo widzę tutaj dużo komentarzy, przejdziemy do dyskusji o IEO i na temat samego tokena KNG, ale jest to ważne i świętujemy to, bo uważamy, że to jest doniosły moment również w historii naszej giełdy. A propos POS-a, Łukasz, pojawia się pytanie od takiej. Skąd wahania nagród na POS-ie KETH? Wczoraj nagroda była 2 razy mniejsza niż dziś i przez poprzednie dni. Przyznam się, że nie wiem. My wypłacamy taką nagrodę, jaką dostajemy, więc tutaj nie ma jakiegoś zawirowania. Możliwe, że po prostu udało się gdzieś osiągnąć znacznie lepsze oprocentowanie niż zwykle. Okej. Łukasz, mam do Ciebie pytanie. Związane w ogóle z tytułem tej naszej dzisiejszej audycji. Teraz trochę zmieniam temat. Czy Kanga spekuluje na KNG? Nawet pojawiło się pytanie od Marcina. Pozwól, że Ci je przeczytam. Czy KNG nie będzie sztucznie pompowana, aby cena na 28 listopada była wysoka, aby 29 listopada zakup na IEO za połowę ceny było wysokie dla kupującego na IEO? No, pomijając tutaj pewną pomyłkę w datach, bo jeśli mielibyśmy coś takiego robić, to pamiętaj, Marcinie, że 26 listopada podamy cenę i ona będzie zablokowana przez kolejne 3 dni. Natomiast czy my przede wszystkim nie spekulujemy własnym tokenem, to jest pierwsza rzecz. My możemy wywierać presję wtedy na token, gdy mamy dobre fee do wymiany na token KNG, ale to się dzieje automatycznie. Jeżeli zachodzi jakiś wzmożony ruch, a wydaje mi się, że taką sytuację akurat mamy, jeśli chodzi o kantory, bo wiele osób uwierzyło, że właśnie osiągnęliśmy dół i mamy już na rynku Bitcoina, tak? Że osiągnęliśmy dół na rynku Bitcoina i rzucili się dosyć gromadnie do zakupów w kantorach. Takie jest moje przeczucie i podejrzenie, a to oznacza dużo więcej fee do wymiany na token KNG. No i faktycznie myślę, że te wzrosty, które miały miejsce, pokazują, że jak się kończy jakaś duża wyprzedaż, mieliśmy zakończenie wyprzedaży, potem faktycznie była chwilowa taka stagnacja, ale tam po prostu dużo osób wycofywało się z tokenu KNG. Mówię to, gdy cena była około $20 i w momencie, gdy jakby te gorące ręce porzuciły KNG na rzecz tych, którzy twardo i chłodno myślą, to token zaczyna się wspinać i w mojej ocenie to jest całkiem naturalne zachowanie dla tokena typu giełdowego z taką tokenomią, jaką my mamy zdefiniowaną. Tutaj ostatnio rozmawialiśmy z Philem Koniecznym na rozmowach koniecznych, byliśmy gośćmi i tam Phil zupełnie mnie zaskoczył, gdy sam z siebie powiedział, że tokenomia Kangi jest zdecydowanie lepsza od tokenomii BNB, więc myślę, że to z ust Phila usłyszeć to całkiem cenna pochwała. Tokenomia jest prowzrostowa, tak dokładnie brzmi ten cytat naszego tokena. No właśnie, to zadałem Ci to pytanie od Marcina, bo gdzieś tam wcześniej pojawiła się taka wiadomość, czy to na Telegramie, czy w jednej z ankiet, którą wypełniają nasi użytkownicy, że padło takie podejrzenie,
że skoro przygotowujemy się do tej akcji, to faktycznie samodzielnie napompowaliśmy tą cenę. Więc chciałbym powiedzieć, że powiedzmy po prostu, żeby wszyscy to usłyszeli, że nie robimy takich rzeczy. Każdy, kto się interesuje Kangą, wie, jak nasza tokenomia działa i faktycznie siła popytowa jest teraz dobra. No, jest po prostu dobra. Nawet ostatnio, pamiętam, rozmawiałem z kimś a propos tego całego wielkiego bałaganu, który dzieje się w tej chwili na świecie i powiedziałem, że Kanga dzięki temu ma swoją hossę w tej Bessie. Takie zdanie, bardzo mi się to spodobało. Dobra. Takie uwaga na boku troszeczkę, jak parę lat temu upadł BitMarket, tak. To muszę powiedzieć, że dla Kangi były to dobre dni. Tak. I mimo, że byliśmy naprawdę dopiero na początku swojej drogi, natomiast jak upadł FTX, to my możemy powiedzieć, że również mamy swoje dobre dni. Widzimy znaczny przyrost tych użytkowników nowych. Wydaje mi się, że wiele osób, które do tej pory korzystało z FTX-a, bo uważali, że to jest takie dobre, pewne rozwiązanie i uregulowane, zaczęli szukać alternatywy i mimo, że z wielu innych giełd widać było odpływ tokenów, to na Kandze było odwrotnie, mieliśmy tutaj znaczne wpływy, więc jesteśmy zadowoleni. Tak, słuchajcie, ja jeszcze, jeśli mogę, słuchajcie, napiszcie, co myślicie, bo widzę, że mało komentarzy jest dotyczących tego Algorandu. Dajcie znać, kto z Was zna ten projekt, czy jesteście zadowoleni. Bardzo dla mnie to ważne. Nawet jeżeli nie oglądacie nas na żywo, będę chciał poczytać Wasze komentarze. I oczywiście tutaj Enigmada, tak, dobrze, mówi, że co z Cardano. Ja mówię, Algorand nie jest naszym ostatnim słowem. To jest po prostu kolejny krok na drodze, która jest przed nami. Kanga dopiero się rozwija. No dokładnie. Pada pytanie od Mateusza Rzeźnika, czy panowie wierzą, że dzięki akcji z odkupieniem KNG przybije ATH? Pozdrawiam. Przyjęliśmy kiedyś taką zasadę z Łukaszem, że nie chcemy komentować ceny, natomiast możemy powiedzieć nie ilościowo, a jakościowo. To znaczy i ty, i ja wierzymy w to bardzo mocno, że po prostu wartość naszego tokena będzie rosła, bo to wynika jak gdyby z tokenomii. My widzimy Kangę od środka i to jest nasza przewaga, no bo widzimy, co tutaj się dzieje. Życzymy, aby przybiło ATH, ale to nie jest... Jakby nasz cel jest taki, żeby wartość naszego tokena fundamentalnie rosła. Nie spekulatywnie, ale fundamentalnie mamy przekonanie, że właśnie to w tej chwili się dzieje. Tak, no dla działania takie typu pump and dump to są najgorsze możliwe działania. Bardzo nam zależy na tym, żeby tego typu działań nie było na naszym tokenie. Oczywiście jak ktoś będzie chciał tutaj nam przeszkodzić, to będzie mógł, ale my swoimi działaniami chcemy raczej zapobiegać tego typu sytuacjom i działać prostabilnie, czy stabilizując wzrosty. Uważamy, że to jest maraton, a nie sprint i należy być przygotowanym na po prostu długą pracę. Nie nastawiamy się tak jak niektórzy twórcy giełd na 2 lata czy 3 lata operacyjnej działalności i zniknięcie z pieniędzmi. My stawiamy po prostu na stabilny, ale ciągły rozwój i patrzymy w przyszłość raczej, a nie na dzień czy 2 dni naprzód. No właśnie, w ustach mężczyzn to brzmi co najmniej dwuznacznie, ale jesteśmy długodystansowcami. Tak. Dobra, Łukasz, szczegóły dotyczące EO. Jakub zadał pytanie, czy ktoś wie, czy token KNG będzie można kupić tylko za USDT. Takie są wstępne informacje na stronie IEO. KNG, a nigdy nie brałem w tym udziału, więc nie wiem, jak to wygląda. Wyjaśnij, jak w ogóle działa IEO, nie tylko Kangi, innych projektów na naszej giełdzie. Tak, generalnie projekt, który jest właścicielem IEO, definiuje cenę bazową. Mówi na przykład, że jego token kosztuje 1/100 bitcoina albo $2, albo wybiera sobie tą walutę bazową i podaje cenę. A następnie może wybrać dodatkowe waluty, które mogą być użyte do płatności. U nas bazową walutą jest dolar i cena bazowa będzie w dolarach, czyli w USDT konkretnie. Natomiast będzie można płacić zarówno USDT, jak i USDC, Omega USD, tutaj cena będzie oczywiście praktycznie identyczna. Będzie można zapłacić również Omega złotówkami
czy Omega Euro i Etherem i Bitcoinem. Teraz jak cały proces będzie przebiegał? Cena na przykład w Bitcoinie będzie wyliczana według aktualnego kursu. Czyli jeżeli w tej chwili jest jakiś kurs Bitcoina do USDT, to jedna kanga będzie kosztowała dokładnie tyle, taką część Bitcoina, ile wynika z tego kursu. Czyli mamy automatyczne cały czas kontrolę kursu, nie przepłacamy ani nie płacimy za mało, więc jest uczciwie, po prostu Tak. jest uczciwie. Wybór waluty nie wpływa na cenę, po której kupujemy token KNG. No właśnie, a jeżeli ktoś miałby tutaj wątpliwości, to wystarczy, że zamieni sobie swój kawałek Bitcoina albo mega złotówki na USDT i bezpośrednio zakupi, natomiast IEO ułatwia ten cały zabieg. Ja tu jeszcze powiem, że nie wiem, dlaczego Jakub mówi, że na stronie jest tylko USDT, sprawdzimy, ale jest już faktycznie możliwość zobaczenia naszego IEO, jak i nowej strony z listami projektów. Możecie zobaczyć naszą nową listę IEO. Jak widzicie, zmieniamy się na lepsze, coraz lepsze te nasze strony są. Może nie błyskawicznie i ekspresowo, ale robimy to w sposób ciągły i stały, systematyczny. Tak, tutaj widzę, że Wojtek Boro napisał, że posiada nasze tokeny od 1,5 roku. Dobra, było jeszcze jedno ważne pytanie związane z całą akcją. Dobra, czytam. Od Mateusza. Pytanko, czy jeżeli kupię kangi z IEO, a mam już KNG na POS, to czy te dokupione z IEO zablokują moje dotychczasowe kangi na bieżącym POS? Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. Więc tak, jeżeli mamy POS-a i na tym POS-ie mamy inaczej, nic się nie stanie z naszym POS-em, po prostu będzie dodatkowo zasilony. Tak jest. I to jest wszystko, tak, co... Nic się tam nie kasuje, uzupełnia się tak. nam, jest super. Dobra, no to Łukasz. A jeszcze mam jedno pytanie. Tak. Tu Pupson Alan pisze, że wolałby BNB zobaczyć u nas na giełdzie. BNB jako waluta jest obsługiwana przez nasz portfel. Jesteśmy z siecią BSC zintegrowani już dosyć długo, natomiast sam rynek BNB do USDT może się wkrótce pojawi. Tak jest. A to jest w ogóle bardzo ciekawa rzecz, o której chyba musimy głośno mówić, że Kanga Wallet czy portfel kangowy to jest o wiele bardziej zaawansowane narzędzie niż niektórym się wydaje, bo to jest po prostu portfel i możemy tam przechowywać dużo tokenów i kryptowalut, których Kanga jeszcze nie listuje, ale portfel już jest zdolny do tego, żeby je przechowywać. Dobra, Łukasz, mam do Ciebie pytanie. Jak organizowaliśmy w zeszłym roku IEO różnych projektów, no to szczęśliwie tak wyszło, że one kończyły się bardzo szybko. No nie? Nawet pamiętam, że z twórcami i emitentami różnych tokenów weszliśmy w taką dyskusję, czy to podejście, kto pierwszy, ten lepszy jest dobre, no bo nagle na stronie pojawia się tam bardzo, bardzo dużo osób, które zaczynają klikać gwałtownie. No niektórzy mówią, że to wygląda prawie jak atak DDoS. Jest to duże wyzwanie technologiczne, z którym sobie doskonale tutaj radzimy. Natomiast wychodząc trochę naprzeciw temu, co słyszeliśmy od użytkowników, pojawiła się idea tego, żeby wprowadzić jakby takie priority pass, ty to nazywasz, czyli taką jak gdyby możliwość, że będę pewny, że uda mi się wziąć udział w tym IEO, nawet jeżeli o pół sekundy później kliknę myszką, tak? Jeżeli się zacznie ta zbiórka. Czy możesz wyjaśnić, o co chodzi? Tak, już tłumaczę. W tych prawach pierwszeństwa sprzedawane czy wystawione są pakiety, czyli gotowe alokacje na token KNG z IEO. Te pakiety mają różną wielkość i w związku z tym różną wartość, ale jeżeli zdobędziemy taki pakiet, to mamy gwarancję alokacji. Po prostu zanim system zacznie przyjmować zlecenia od osób kupujących w sposób klasyczny, czyli piszących cenę i piszących jaką kwotę chcą wydać i klikających kup, to najpierw przetwarza zakupy tych osób, które mają pakiety. To się odbywa oczywiście błyskawicznie, nie wpływa na moment otwarcia, to godzina 0 umożliwia start kupowania, pod warunkiem, że oczywiście jeszcze tokeny jakieś zostaną, no bo jeżeli pakietów będzie odpowiednia duża ilość i zostaną wszystkie wykupione,
to może zabraknąć już tokenów na klasyczne IEO. Od razu mogę powiedzieć, że przygotowaliśmy wyjątkowo dużą ilość tokenów, tych pakietów, podzielonych na dwie grupy. Jedna grupa dostępna dla każdego, a druga dostępna tylko i wyłącznie dla naszych hodlerów. I to nie hodlerów krótkoterminowych, tylko takich hodlerów, którzy naprawdę już długo trzymają nasze tokeny na POS-ie i od dawna są z nami, mają włączony autobonus i ten bonus, który tam zgromadzili, nie jest malutki. Może jeszcze nie będziemy zdradzać tej części układanki. O tym będziemy mogli opowiedzieć jutro, bo jutro mamy naszą AMę i myślę, że zaraz pojawi się godzina, o której będziemy mieli znowu nadawanie na żywo i będziemy udzielali odpowiedzi na wasze pytania. Tam też może powiemy o tych pakietach dla naszych hodlerów, ale możemy powiedzieć o tych pakietach dla każdego, dla wszystkich. Tak. Jeszcze jeden ważny element jest. Otóż jak ja mogę kupić taki pakiet? Bo to jest pytanie, tak? Otóż pakiet będzie można kupić tylko i wyłącznie w drodze licytacji w ciemno. Czyli wchodzę na stronę IEO, wybieram pakiet, który mnie interesuje, podaję cenę, jaką jestem gotowy zapłacić za to prawo pierwszeństwa i czekam. Ważne, tej oferty nie mogę obniżyć. Jeżeli podałem jakąś ofertę, to nie mogę jej obniżyć, ale mogę ją podwyższyć. Jeżeli w pewnym momencie stwierdzę, a może jednak warto dać więcej. Od razu podkreślam, że tutaj tą cenę podaje się w tokenach KNG, czyli pakiety kupujemy w tokenach KNG i minimalna cena to jest 1/100 tokena KNG. Czyli mogę przystąpić do licytacji podając 1/100 tokena KNG i może mi się uda zdobyć tą pewną alokację, co oczywiście nie blokuje mi udziału w normalnym później przebiegu IEO. Ważne, mogę kupić tylko jeden pakiet, chociaż licytować mogę na wielu. Czyli mogę złożyć swoją ofertę na najmniejszy pakiet, na średni pakiet i duży pakiet. I system tak zrobi, że jeżeli zacznie sprawdzać, czy wygrałem duży pakiet. Jeżeli wygramy duży pakiet, to wtedy tamte pozostałe oferty są wycofywane. No właśnie, to weźmy przykład. Wyobraźmy sobie, że chciałbym wziąć udział w IEO i zależy mi na tym, żeby kupić 1000 KANG. To jest w ogóle taki plan, który sobie tutaj przyjąłem. No to jedno rozwiązanie, jakie jest takie, że 29 listopada o godzinie, kiedy będzie się rozpoczynać IEO, po prostu idę jak snajper i poluję, tak. Ale chcę spać spokojnie, no to biorę udział właśnie w tej licytacji. I teraz rozumiem, że ilość pakietów jest w ogóle ograniczona co do swojej ilości. Każda grupa pakietów, każdy typ pakietów występuje w pewnej ograniczonej ilości, która będzie widoczna oczywiście na stronie IEO, ale czyli mamy z jednej strony typ pakietu to jest ilość tokenów KNG, jaką gwarantuje mi zdobycie tego pakietu, tak. A drugim parametrem jest oczywiście ilość dostępnych takich pakietów. Pamiętajmy, my możemy dostać tylko jeden, licytować możemy na wszystkich grupach, ale dostaniemy tylko ten najlepszy. Dobra. I teraz to, co chciałbym tutaj dociec, to jeżeli 29 rozpoczyna się IEO, to sprzedaż, jakby ta licytacja od kiedy do kiedy będzie trwała? Licytacja będzie trwała od momentu ogłoszenia przez nas ceny. Czyli 26 dzień listopada. Tak, do momentu godzinę przed startem IEO. Czyli godzinę przed startem IEO będą ujawnione wyniki licytacji. Będziemy mogli zobaczyć, czy nasza cena była odpowiednia i będzie też ujawnione, jaką cenę trzeba było minimalnie dać, żeby mieć pewność zakupu, żeby przebić tą najniższą ofertę, która wygrała. Dobrze. I żeby łatwo nam było liczyć, wyobraźmy sobie, że tych pakietów, jakie będą pakiety, to się dopiero okaże, tak. Ale tych pakietów, gdzie mogę kupić na przykład 1000 KANG, KANGA wystawiła 100 i ja od 26 do 29 wszyscy entuzjaści KANGi mogą licytować, bo chciałbym dokładnie zrozumieć, tak, co oznacza to w ciemno. No i teraz licytacja w ciemno. Dajmy na to, że ja mówię sobie tak, za pewną alokację chciałbym zapłacić 5 KANG. I czy jak wpiszę to kiedy dowiem się o tym jeszcze raz, że albo wygrałem ten pakiet, albo go nie wygrałem? Otóż dowiem się godzinę przed startem IEO. Wtedy jak wejdę na stronę, to zobaczę, czy
moja oferta była dobra i czy zdobyłem ten pakiet, no i czy mam pewną alokację, tak? Okej. Czy może na przykład zdarzy się coś takiego, że 99 osób poda cenę jedną kangę, a 100 osoba poda 1000 kang na przykład, bo bardzo chciała być tutaj pewna. To jest głupie, akurat 100 kang, no nie? I wtedy rozumiem, że wszyscy wygrywają, natomiast ci, którzy dali tak naprawdę tą niższą cenę, to oni wygrali oczywiście podwójnie. Możemy sobie wyobrazić sytuację, w której 50 osób podało jedną kangę, 50 osób podało 2 kangi i teraz jedna osoba podała 3. No to oczywiście wszyscy, którzy podali, ten, kto podał 3 kangi, wygrywa, ten, co 2 kangi dał, też wygrywa, ale jedna osoba z tych, która podała jedną kangę, nie wygrywa. I to jest osoba, która najpóźniej złożyła swoją ofertę. Czyli czas złożenia oferty ma pewien wpływ w tych takich granicznych sytuacjach. To już daje pewną intuicję, żeby nie dawać okrągłych kwot. Jak ktoś chce dać jedną kangę, to niech da 1,1. Dokładnie, ale tutaj tipa zdradzasz strasznego. No i muszę powiedzieć, że jeżeli chcę kupić 1000 kang, a na przykład jest pakiet 500 kang, to może warto faktycznie kupić teraz na rynku 1, 2, 3 kangi i wylicytować sobie, dać te 3 kangi na ten pakiet 500, bo będę miał pewność, że co najmniej 500 kang uda mi się kupić, a drugie 500 będę mógł dokupić sobie normalnie w trybie kto pierwszy, ten lepszy. Super. Kiedy będzie można zobaczyć pakiety na stronie? Wkrótce pojawią się na stronie, ujawnimy to publicznie, a teraz dla Was, którzy jesteście tutaj, to możemy powiedzieć, że tych pakietów jeszcze raz dla każdego, czyli bez jakichś dodatkowych wymogów, będą 3 i to będą pakiety na 250 kang, na 500 kang i będzie trochę pakietów na maksymalną kwotę inwestycji, czyli na 2000 kang. Nie wiemy, ile one będą warte, no bo cena jest jeszcze nieznana, ale takie 3 pakiety dla każdego będą dostępne. Świetnie. Czy chcemy dzisiaj powiedzieć o specjalnych, bardzo fajnych pakietach, które będą dla naszych hodlerów, czy trzymamy tą wiadomość do jutra albo do soboty? Zostawmy ją do jutra. Tak. Natomiast wszyscy oczywiście wierni hodlerzy, tacy jak na przykład Wojtek, który tutaj z nami jest, zostaniecie docenieni w sposób szczególny. Wojtek pyta się, czy będą widoczne pakiety na smartfonie. Tak, w przeglądarce, ale tylko w przeglądarce, to znaczy w aplikacji nie mamy funkcjonalności zakupu IO, trzeba będzie zalogować się na telefonie przez przeglądarkę. Dobra, Marcin pyta się, skąd zostaną pobrane te KNG, którymi licytuje pakiety, zostaną odjęte od pakietu zakupowanego? Nie, trzeba mieć wcześniej na portfelu. A, jedna bardzo ważna rzecz oczywiście, jeżeli nie wygramy licytacji, to wszystkie środki są zwracane. Tutaj nie ma żadnego haczyka, czyli bo w momencie składania oferty licytacji ja muszę mieć zarówno ten token KNG, tą ilość tego tokena KNG, którą podaję jako opłatę za pakiet, jak i USDT na koncie, żeby mogły być zalokowane środki o wartości tego pakietu, żeby tutaj nie okazało się, że później ktoś wygrał licytację, ale zabrakło mu środków na portfelu, bo zapomniał się. To lepiej może spróbować złożyć ofertę zakupu pakietu i będzie miał od razu informację, że brakuje mu środków, więc będzie wiedział. Jeszcze jedna ważna uwaga, w przypadku zakupu pakietów jedyną walutą, jaką można będzie płacić, to jest USDT, za którą można kupić tokeny KNG. Mateusz zadał pytanie, czy będą panowie się pojawiać na kanałach kryptoinfluencerów, aby promować akcje. Oczywiście, że tak. W Polsce myślę, że u większości polskich youtuberów się albo już pojawiliśmy, albo zaraz pojawimy. No i to jest bardzo ważne, że dużo zagranicznych youtuberów właśnie dzisiaj zaczyna opowiadać o tej akcji. Liczymy, że ponownie uda nam się dotrzeć do Azji z tą akcją, tak jak w zeszłym roku. Patrzę jeszcze na inne komunikaty. Damian zadaje pytanie, czy chce zapytać o minimalną kwotę inwestycji na IEO. Na IEO to jest 1 token KNG. Tak, czyli można kupić sobie 1 token, jak się to uda. Okej. Kiedy te pakiety można rezerwować? Powiedzieliśmy, że tuż po ogłoszeniu ceny. Tuż po ogłoszeniu ceny. Tą cenę ogłaszamy 26 listopada. No i właśnie, bo to jest tak, że o godzinie 19, 26 listopada będzie kolejny odcinek Kanga
no comments, bardzo ciekawe, zapraszamy. Bardzo specjalny to będzie. Tak, trzeba oglądać. Natomiast cenę, za którą będziemy sprzedawali tokeny KNG na IO, ogłosimy o godzinie 20, tak? W social mediach, na Telegramie, na Twitterze, wszędzie, gdzie się da i jak rozumiem, wówczas wystartuje aukcja, mechanizm aukcyjny. Dokładnie tak, wtedy będziemy mieli uruchomione aukcje. Tutaj ktoś pisze o tym, że na Rewolcie można kupić BTC. Ja może nie tyle przestrzegam, ile zwracam uwagę, że Revolt pozwala kupić BTC, ale nie możemy go wypłacić. Więc czy to jest prawdziwy BTC, czy nie, tego nie wiemy. Tak długo, jak długo nie mogę wypłacić na swój własny portfel, tak długo nie będę kupował tam bitcoinów. Według mnie to nie jest bezpieczne rozwiązanie, ale to jest tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie. Petronella pyta, właśnie, czy opłata za licytację zrywa ciągłość POS-u? No tak, bo musimy najpierw wypłacić z POS-u tokeny KNG, żeby mieć je na portfelu, bo musimy mieć tokeny KNG na portfelu. Więc jeżeli ktoś nie ma tych tokenów KNG, to zamiast wypłacać z POS-u, jeżeli ma się wysoki bonus, to polecam po prostu dokupić sobie jeden lub kilka KANG. Właśnie, ale jeżeli tutaj, żebyśmy byli precyzyjnie zrozumieni, jeżeli chcemy opłacić tą licytację, to ona nie jest pobierana z naszego stakingowego portfela, tak żeby to było jasne. Tam nic się nie zrywa w ogóle. POS to POS, a nasz portfel, gdzie trzymamy swoje kangi takie do handlowania, to jest oddzielna instytucja i tego POS-a oczywiście licytacja w żadnej mierze nie rusza. Piotr Turzański zadał bardzo dobre pytanie. Po co te utrudnienia? Trzeba wykonać przelew, wymienić i zakupić USDT, a potem i tak się może okazać, że nic nie wygrałem. Powiem tak, z czysto technicznego powodu musi być pakiet kupowany w USDT, ponieważ my musimy zablokować środki. Jeżeli byśmy umożliwili płacenie na przykład bitcoinem za ten pakiet, to musielibyśmy znać kurs, jaki będzie we wtorek, gdy będzie startowało IO, a przecież nie znamy tego kursu. No bo ono może być bardzo różne. W sobotę. Ale ja mówię kurs bitcoina do USDT, oczywiście. Więc to jest niemożliwe do wykonania ze względów technicznych. Dlatego jedyną walutą, którą możemy blokować, to jest USDT i tą walutę trzeba mieć. Ja powiem, jeśli chodzi o to, że nic, to jeżeli startujemy w tym zwykłym wyścigu, kto pierwszy, ten lepszy, to tutaj nie ma co ukrywać. Liczba osób, która zdobędzie tokeny, jest ułamkiem tych, którzy składają oferty. Tutaj można powiedzieć, że na wielu tych IO, które się u nas odbywały, to w przypadku takich gorących towarów, to ilość złożonych zleceń nierzadko była 20-30 razy większa niż ilość tych, które się udały, więc tam nawet jeszcze więcej. Tutaj w niektórych wypadkach było naprawdę, to były olbrzymie dysproporcje. Stąd powstał ten pomysł na pakiety i wydaje mi się, że on bardzo dobrze funkcjonuje. Muszę powiedzieć, że w całej naszej historii nie słyszałem, nie dotarły do mnie żadne informacje, że ktoś był niezadowolony z przebiegu licytacji. No właśnie, pytanie od Marcina, ile KNG będzie do kupienia w IEO na rynku luzem poza pakietami? No właśnie, wyjaśnimy to, że to jest z jednej puli. To znaczy, jeżeli na IEO będzie przeznaczonych, przyjmijmy teraz, bo to też ogłosimy już niedługo, 500 000 tokenów, no to jeżeli mamy 500 000 tokenów, to z tej puli zejdą najpierw te tokeny, które zostaną zakupione przy pomocy pakietów, a dopiero potem będą przyjmowane zlecenia na tą resztę, która pozostanie. Zaznaczam, nawet jeżeli podsumujemy sobie ilość pakietów i ilość tokenów, które zapewniają, jeżeli się okaże, że tam jest kwota taka sama jak na puli, to nie oznacza, że nie będzie można kupić tak normalnie, no bo może się okazać, że nie będzie aż tylu chętnych na kupno pakietów. Chociaż... Dobra, uwaga. Kolejne pytanie. Dlaczego nie można licytować w USDC? Wojtek Boro pyta. No bo sprzedajemy w USDT. To jest podstawowa waluta.
Robert Kwiecień zadaje fajne pytanie. Wydaje mi się, że właśnie możemy wyjaśnić jedną rzecz. Skoro na chwilę obecną połowa ceny KNG wynosi około 1,75 USDT, to w jaki sposób można zakupić przy pomocy pakietu 2000 KNG, skoro maksymalna kwota inwestycji wynosi 2000 USDT i to jest ta rzecz, którą my tutaj... Pod wpływem tutaj opinii, które się pojawiały i informacji, które dotarły, ponieważ postanowiliśmy ograniczać kwotę inwestycji nie dolarowo czy wartościowo, a pod kątem ilości tokenów, jakie możemy zakupić. Także jeżeli limit wynosi 2000 tokenów KNG, to jest maksymalna ilość, jaką będzie mogła jedna osoba zakupić, no i to będzie warte tyle, ile będzie warte, to znaczy to się okaże w sobotę. Wojtek zadaje ważne pytanie, znowuż możemy dokonać pewnej klaryfikacji. Jaki Kanga ma biznes, sprzedając na przykład 500 Kang w pakiecie za jeden token KNG? To nie tak. Jeżeli przyjmijmy teraz, że cena dla prostego rachunku, że cena będzie wynosiła $1, to składając ofertę na pakiet 500 Kang, powiedzmy, że chcemy dać 2 Kangi, to musimy mieć na portfelu dostępne 2 Kangi i 500 USDT, bo tyle kosztuje ten pakiet. I w momencie złożenia tej oferty system zablokuje nam 500 USDT na poczet wygranej prawdopodobnie licytacji i pobierze z portfela 2 Kangi. O godzinę przed startem IO, jak zostanie rozwiązana licytacja, to będziemy mogli zobaczyć, czy wygraliśmy licytację. Jeśli tak, spokojnie czekamy na start IO i zobaczymy, że nasze Kangi nam się pojawiają, a jeżeli nie, to zobaczymy, że środki zablokowane, zarówno te 2 Kangi, jak i 500 USDT zostaną zwolnione na portfel i możemy próbować brać udział w normalnej zakupie podczas IO, czy kto pierwszy, ten lepszy. Tak jest, czyli Wojtku, podsumowując, ta jedna Kanga, o której tutaj piszesz, to jest taka opłata za to, że masz pewność, że będziesz mógł zainwestować $500 na przykład, tak? Tak to działa. No dobra, spoglądam, czy mamy jeszcze jakieś inne pytania. Wydaje mi się, że na wszystko odpowiedzieliśmy. Czy coś powinniśmy dodać jeszcze, Łukasz? Przede wszystkim dodałbym to, że zapraszamy jutro na naszą ALE. To jest bardzo ważne. No i ja oczywiście nie omieszkam powiedzieć, że BCK, czyli Bitcoin ciągle królem. Cieszę się, że Bitcoin dobrze sobie radzi i patrzę z ufnością w przyszłość. Tak, tutaj się pojawia jeszcze pytanie o Casha, o tym kiedyś pewnie będziemy rozmawiać, ale teraz o tym nie myślimy. O pakietach to tak jak powiedzieliśmy, niedługo zobaczycie, jakie to będą dokładnie pakiety. No i co? Ja bym powiedział na koniec Kanga na fali, czyli KNF. Dzięki, Łukasz. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Do zobaczenia.